wszystkich bardzo Witamy. serdecznie. Cześć. Pod ostatnim filmem, pod jednym z filmów ze sklepu, gdzie mówiliśmy o tym, jak są łączone kije, to dostaliśmy takie pytanie, jak konserwować te połączenia. Tam akurat była mowa o takiej radzie dotyczącej tam smarowania świeczką tego połączenia i też w komentarzach rozmawiamy, to zaraz się do tego odniesiemy, i różnych środków. I ja tam w komentarzu też odpisałem, że to jest w ogóle szerszy temat, na który warto porozmawiać i że dużo ważniejsze jest tak naprawdę prawidłowe składanie i rozkładanie wędek. No i pytanie, co to znaczy, tak? Czyli jak dbać o wędki, żeby nam służyły i żeby te połączenia były bezpieczne. I dzisiaj chcemy o tym chwilę powiedzieć. Będę zerkał w prawo, bo tam spławik jest na wodzie i muszę biec jak coś do tego spławika. Trzeba będzie biegać w razie czego, bo jesteśmy na takich No. płotkach, powiedzmy, wiosennych. Co możemy powiedzieć o pomyśle smarowania czopu? No, zanim rozkładanie wędki, jak to robić, to najważniejsze jest to, żeby dbać o wędkę. Tam Paweł kiedyś też odpisywał komuś, że dbanie o czop polega na tym, żeby gdzieś czysty był już pokrowiec, żeby w tym pokrowcu nie było żadnych śmieci, żadnego piasku. Piasek jest bardzo zdradliwy, dlatego że my go często nie widzimy, nie jesteśmy w stanie gdzieś tam wyczuć. Dużo go nie potrzeba, to tam wystarczy tak naprawdę jedno ziarenko, nie? A kilka ziarenek gdzieś tam w pokrowcu albo na przykład na brudnym blanku zaniesione w głąb podkrowca na sam dół komory powoduje, że potem na tym blanku on często wraca, nie? I my zaczynamy składać wędkę i jest zgrzyt, tak? Albo nawet tak, jest po wszystkim, bo często to ziarenko w wewnętrznej części blanku w szczytówce gdzieś tam potrafi się zakleszczyć i jest koniec, nie? Mamy problem, musimy gdzieś tam spróbować potem to ziarenko ruszyć, żeby ono odpadło. Także dbanie o czop i o pokrowiec to są dwie podstawowe, o czopy i o pokrowiec. Jak mamy te czopy lakierowane, no to naprawdę momentalnie widać i ryskę, widać i uszkodzenie. Jeżeli jest to jeden kamyczek jakiś nieduży i go wyciągniemy, to nic się nie stanie, ale jak będzie ich więcej, no to tak jak proporcjonalnie więcej będzie uszkodzeń i więcej szkód będziecie mieli na tej wędce. Dlatego tak bardzo trzeba tego pilnować. Był pomysł tego wosku. No wosk jest jakimś takim miękkim materiałem, tak? I przy termice jakiejś takiej potrafi się gdzieś tam poddawać i może wypełnić jakąś głęboką rysę, ale nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie lepsze rozwiązania to gdzieś wypełnienie go, ktoś tam mówił o jakimś graficie z ołówka, być może to nawet byłoby lepsze, ale są profesjonalne natryski karbonowe, którymi możemy prysnąć czop, W sprayu taki grafit. Na przykład Maver do czopów gdzieś w batach i nie tylko Maver, te wyczynowe firmy, które w spławiku gdzieś pomagają wędkarzom, aby czopy w tych batach były, gdzie duże są czopy, prawda? Gdzie są duże i duże powierzchnie, żeby były dobre i jeżeli gdzieś tam się porysują, to natryskujemy, on odsycha, jest taki proszkowa jest powłoka i w momencie, kiedy potem wsadzamy jeden element w drugi, to one świetnie tam się dopasowują i w tych ubytkach różnych gdzieś tam wypełniają potem te ubytki i to jest najlepsze rozwiązanie. On nawet potem, kiedy więcej razy włożymy, to on dostaje takiego metalicznego połysku, ten czop, przez to, że natrysnęliśmy i naprawdę jest to świetne rozwiązanie. I myślę, że najlepsze, jeżeli już ktoś tak mocno uszkodzi. Trzeba stosować jakąś tam jeżeli już trzeba to robić. chemię czy coś, jakoś łatać jakieś dziury. Natomiast jeżeli w spinningowych wędkach, powiedzmy, ładne oczko, wiesz? No, w spinningowych wędkach generalnie ważniejsza jest ta profilaktyka. Wędki wiadomo, że się brudzą na rybach, także też trzeba myć wędki, bo też może niektórzy o tym nie wiedzą albo o tym zapominają, ale warto myć też nie jakimiś tam może specjalnymi, nie wiadomo jakimi środkami, ale jeżeli tam ciepłą czy letnią wodą sobie delikatnie jakąś tam szmateczką umyjemy przelotki, wypłukamy to z tego piachu co jakiś czas i pozwolimy, żeby sobie spokojnie wyschło, to jest super sprawa. Żeby nie uszkodzić też wędki, widzicie tutaj mam ze sobą, bo wziąłem ze sobą tubę. Tuba jest od w ogóle innego kija mojego, ale z tubami jest ta zaleta, że warto mieć tubę. To jest taka najpierw też dobry pokrowiec, czysty, tak. A jeszcze lepiej potem jakieś zabezpieczenie wędki i pracować nad tym, żeby gdzieś nad wodą dopiero montować tą wędkę, czyli przewieźć ją w tubie. Nie? Dokładnie. Nie luzem, nie? Albo w bagażniku złożoną, już zaczepioną przynętą.
Nawet jeżeli jakimiś tam czasami taśmami takimi specjalnymi, czy neoprenowymi, czy gąbkowymi to pozwijamy, to i tak ona jest narażona na jakieś mechaniczne uszkodzenia, a to nie jest tak naprawdę dużo czasu. Szkoda, żeby ten sprzęt sobie zajechać, tak? Bo moglibyśmy wpaść w skrajność, czyli gdzieś tam psikamy jakąś chemią czop, jakimś tam specjalnym grafitem za kupę pieniędzy, a wozimy wędki wrzucone do bagażnika, nie? Czyli tubę warto mieć, jeżeli w domu mamy możliwość, a zazwyczaj mamy gdzieś bezpiecznie przechowywać kije, to nie wszystkie muszą w domu być w tubie, ale wtedy taka jedna czy dwie przechodnie tuby o różnych długościach mogą być na rybach, na ryby wożone gdzieś tam, nawet jak z dobrymi kolegami jeździmy, no to chwila nieuwagi, gdzieś tam może się zdarzyć nieszczęście, czasami coś rzucimy na wędki, bo nie widzimy, że są. A to tylko jeden raz, coś Tak. spadnie i jest po wszystkim, nie? Mamy wędki, które są bardzo stare, do których mamy sentymetr i teraz przez jedną taką nieuwagę, przecież nikt nie chce specjalnie tego zrobić, a najczęściej właśnie takie przypadki się zdarzają, tak, gdzieś coś tam spadnie na wędkę, coś się przesunie, ktoś przesunie fotel, ktoś gdzieś tam przyklęknie, no i po wszystkim. Tak, a od której strony składamy wędkę, bo to też jest dużo gdzieś tam różnych opinii, a jest zasada jedna prosta i Tak, zawsze od tej górnej części, nie? Czyli jak rozkładacie na przykład teleskop, to nie od dołu zaczynamy to rozkładanie, tylko wysuwamy szczytówkę z elementem przedostatnim, łączymy i tak coraz to bardziej w górę, tak? Baty, wędki teleskopowe, jak mamy wędki na przykład trzyczęściowe, no to też maczówkę, najpierw szczytówkę, do szczytówki środkowy element i potem nasadzamy dolnik, wszystko ładnie w linii, jeżeli nie mamy punktów sterujących na blanku. W tych nowoczesnych wędkach tak często się zdarza, w muchówkach albo lepszych spinningach, że jakieś tam punkty sterujące na blanku są, to pokazują Wam, gdzie to nałożyć, a jak nie ma, no to wiadomo, linia przelotek i potem linia do uchwytu mocowania stopki kołowrotka, tak? Żeby to było wszystko w linii, żeby wszystko było precyzyjnie i dobrze osadzone i dosyć mocno też osadzone. Jak są dobre wędziska, fajnie zmontowane, to najczęściej blanki i czopy są tak zrobione, że się nie luzują, ale niekiedy się luzują. Przy wędkach na przykład bardzo takich o progresywnej, miękkiej akcji zdarza się przy setkach rzutów, że gdzieś te czopy się luzują i trzeba sprawdzić, czy jest wszystko ok, co ileś rzutów, aby gdzieś nie połamać, nie rozwarstwić tego zewnętrznego czopu. tak, ja już sobie ten mój spinning okoniowy połączyłem, to jest taka miękka wędka, taki krowi ogon. Przytrzymałem specjalnie uchwyt, bo gdyby coś było nie tak, nie będę tego robił, bo szkoda mi wędki, ale gdybym nie dosunął jej, to słychać byłoby pukanie tutaj na tym elemencie i to w ręce czuć i jeżeli ktoś ma czułe ucho, to słychać, że jest cyk, że jest pukanie po prostu. Niekiedy tak czopy są uszkodzone, albo tak czopy nie przylegają na całej powierzchni, że pukają. Też można to wyczuć, więc też stopniowo badamy każdy element, nie? Czyli najpierw łączymy 2, patrzymy nie puka, łączymy 3 nie puka, łączymy 4, jeżeli są 4 i czy nic nie puka. Dokładnie. No tak, a teraz jeszcze ważna rzecz. Czyli włożyliśmy i powiedzieliśmy jak wkładać od góry i kolejny Tak, no i element od dołu. Tu Tak? linię mam, tu wszystko mi siedzi. No a teraz po skończonym łowieniu chcemy rozłożyć wędkę. I rozkładanie wędki, czyli taki czop zewnętrzny, który mamy tutaj w tej wędce najczęściej spotykany. Albo czop, gdyby był do wewnątrz, ale zawsze jest jedna zasada. Czyli ja jestem praworęczny, lewą rękę mam wyprostowaną. Lewą wyprostowaną ręką chwytam za element szczytowy na wysokości tego czopu. Tak? Czyli tutaj mamy... Pod spodem jest tam tak, czop. możemy sobie wyobrazić, że on pod spodem gdzieś do tego punktu jest ten czop. Chwytam ręką za czop, zostaje mi tu 2 cm luźnego czopa. Tą rękę lewą mam wyprostowaną, praworęczny jestem i teraz prawą ręką ciągnę dolnik. Nigdy nie robię tego w żaden inny sposób, nigdy nie wykręcam. Czyli prawą ręką odciągam teraz dolnik, staram się, o widzicie, odciągnąć dolnik. To był bardzo mocno włożony czop, ale to jest jedyna dobra metoda. Nie wyciągam, i lewą wyciągam, I absolutnie nie kręcimy, bo możemy i nie ukręcić kręcimy. blank. Nie? Czyli lewą mam wyprostowaną, a prawą ręką do tyłu w linii tej szczytówki wyciągam czop. Na tym polega czemu sobie rozłączanie tutaj nie czopu. pomożesz, tu byś złapał sobie za przelotkę, byś lepiej mógł sobie trzymać. Zobaczcie, to jest też częsty błąd. Trochę tak Bardzo picuje. często te przelotki są mocowane blisko czopa i wtedy ktoś pomaga sobie, zapiera gdzieś rękę tu o czop i albo wyrywa z omotki, albo w ogóle wyłamuje, albo wylatuje ring. Także też Albo stopka przelotki wgniata się w blank, bo to jest jednak metalowy element i można sobie połamać wędkę w ten tak, sposób. przy jakichś takich cięższych ściankach w blankach może się też tak zdarzać. Czyli lewa ręka prosta, czop mocno chwycony, prawa ręka może być nawet tutaj pod pachą, jak widzicie, o, i odciągamy ciach do tyłu.
Wiecie co jeszcze? Często jest też tak, że ktoś robi to w ciasnym miejscu albo blisko gdzieś jakichś drzew, albo w pomieszczeniu. Trzeba uważać. Jak czop wam siedzi tak mocno, że nie możecie go widzieliście za zdjąć w pierwszym razem, naturalny że sposób. Ja to tak do łowienia mocno zrobiłem, nie? Bardzo mocno było za pierwszym razem i mi ta wędka gdzieś tam poleciała i to się może zdarzyć. Kiedy wyciągnięcie, to wtedy bach i ta szczytówka gdzieś tam na bok leci i uderza w coś. No i jak to jest w pomieszczeniu, to wiadomo jak to się może skończyć. Wystarczy, że pukniecie o rand stołu i po wszystkim. Nawet w terenie gdzieś, jak jesteśmy gdzieś na rybach i pukniemy o gałązkę na przykład, albo o coś, nie wiem, o samochód, czy zapominamy o tym przypadku, a później łowimy i gdzieś przy zacięciu, czy przy mocniejszym rzucie jakąś większą tam na przykład główką i pękła nam tak, spadła nam szczytówka, pękła, wędka się połamała, przecież nic się nie stało, nie? A to właśnie dlatego, że gdzieś kiedyś puknęliśmy, nie? Trzeba na to uważać, nie? Przez lata w sklepie, kiedy klienci niekiedy za ciasno włożyli czop, czy ja gdzieś mocno włożyłem ten czop, to nigdy nie rozkładałem go w sklepie. Zawsze wychodziłem na zewnątrz sklepu, gdzieś tam na chodnik, nieraz przechodnie nawet przyglądali się, co ten człowiek tam wyprawia, nie? A ja po prostu na świeżym powietrzu, żeby mieć luz, bo wiedziałem, że jak już mi to wyskoczy, no to gdzieś tam bezwładnie potem poleci ta szczytówka, czy ta ręka z tym elementem wędki. Ale było, wiecie, powietrze luźne z zewnątrz, nic się, wiedziałem, że się nic nie stanie, a w pomieszczeniu zamkniętym to albo o sufit, albo o drugą wędkę, albo gdzieś o gablotę, albo o rant mebla i po wszystkim. I do pomidorów. Tak, i do pomidorów. Także to jest, popatrzcie, bardzo istotna kwestia. Bardzo często właśnie zapomina się o tym, że to tak należy rozkładać wędki. Często gdzieś ta ręka jest wygięta, tak, jeszcze raz pokazuję, prosta. Kilka razy tak, widziałem, że do tyłu wędkarze wyciągany. tacy I naprawdę doświadczeni super sprawa, nawet, nie? że na przykład mają tendencję do kręcenia tym czopem, nie? Nie kręcimy, Czasami, nie czasami kręcimy. gdzieś jak jest, bo też różnie bywa, nie? Na przykład wilgotny, jak jest, nie? Gdzieś wilgotny i on się faktycznie czasami złapie. Trzeba to zrobić tym jednym energicznym ruchem, czasami to wymaga użycia dużej siły, ale jeżeli robimy to w linii, to cała ta energia jest dobrze skierowana i nic nie uszkodzimy, nawet jeżeli to jest bardzo duża siła, jeżeli mamy wokół odpowiednią ilość przestrzeni. Gdybyście mieli czopy wilgotne, to lepszym wyjściem z sytuacji będzie na pewno przetarcie go wcześniej jakąś tam frotą czy jakąś flanelą suchą, żeby ten czop przy nakładaniu, czyli przed nałożeniem czopu, żeby on był suchy. Tak, Nie koszulka, mokry, skarpetkę, tak. cokolwiek. Cokolwiek, żeby nakładać na suchy czop. On potem, jeżeli jest szczelny, najczęściej nie wpuści wody i wszystko jest ok. A kiedy my nałożymy na mokry, gdzieś tam coś, niech będzie lekkie zabrudzenie, niech go sklei, jest naprawdę duży problem potem, żeby ten czop rozłączyć, nie? Także też o tym pamiętajmy. Na suchy czop nakładamy drugi element i tak będzie bezpiecznie. No i też absolutnie, bo w desperacji różne pomysły przychodzą do głowy, też takie rzeczy widzieliśmy, żeby gdzieś nie jakimiś tam szczypczykami, czy jakąś żabką, czy czymś, bo też tak, zwłaszcza większe... Coś tam większe kręgi Tam zapracowało. na prawo od tej w ogóle były takie duże kręgi, już nie chciałem Ci mówić. Zaraz rozpraszać. wracamy do łowienia, Tak, także bo taka dobra godzina się tam zbliża, może liczymy, że może jakiegoś tam karaska, może coś tam się nam uda złowić. Tak sobie przyjechaliśmy na taki wiosenny, także nigdy też nie w jakieś kombinerki czy coś, bo to się zawsze na pewno fatalnie skończy. I tyle, mamy nadzieję, że to odpowiedziało na wasze pytania. Taki filmik dzisiaj fajnie w plenerze, przy takim naturalnym oświetleniu, przyjemnie posiedzieć. Trochę już takiej wiosny czuć w powietrzu, także wracamy do łowienia, trzymajcie się, cześć. do zobaczenia.